zostaliśmy wrzuceni przez to, że tam mieszkaliśmy do tej strefy stanu wyjątkowego. Tak jak Piotrek opowiadał, jak on nie mógł tam wjechać, my tam żyliśmy. Ja byłam w Krynkach, która znalazła się w obszarze objętym stanem wyjątkowym. Kiedy jechałam na zakupy do najbliższej miejscowości, która jest oddalona 25 km z dziećmi, miałam 6 kontroli Straży Granicznej lub Policji. Za każdym razem musiałam przekazywać moje dokumenty, byłam spisywana, pokazywać bagażnik. Robili to ludzie, którzy mieli broń automatyczną, stukali tą bronią o samochód tam, gdzie siedziały moje dzieci. Przez ten czas, kiedy było u nas strefa stanu wyjątkowego, my się po prostu baliśmy. Był tak jakby ktoś przygasił światło. To był taki nastrój paranoi, wszędzie jeździły wozy transmisyjne. My wiedzieliśmy, że robimy legalną rzecz, czyli po prostu pomagamy ludziom. Niesiemy im zupę do lasu, niesiemy im buty i ubrania, żeby ci ludzie nie umierali nam pod płotami, a mieliśmy poczucie, że jesteśmy przestępcami i musimy się kryć na ulicach, wymyślać jakieś historie, w które być może na checkpoincie uwierzą, a być może nie. Baliśmy się, że ktoś za nami pojedzie i ludzie, którym pomagamy, wylądują na Białorusi. Także to było bardzo trudne, bo to była zupełnie nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy. Po tych 3 latach my się też zmieniliśmy, my się już nie boimy służb, my staramy się na służbach wymusić to, żeby prawo znowu zaczęło obowiązywać. Chyba jednym z takich najsilniejszych problemów jest to, że prawo, które kiedyś ustaliliśmy, przestało być respektowane i to przestało być respektowane przez osoby, które powinny pilnować tego, żeby to prawo działało. To zdjęcie jest zrobione 2 dni temu przeze mnie. Nie wiem, czy wiecie, ten metalowy płot to jest zapora, która została postawiona na granicy polsko-białoruskiej. Granica polsko-białoruska ma 418 bodajże kilometrów. Część to jest granica przebiega na rzece i wtedy tego płotu nie ma. Za to jest ten drut, który jest na pierwszym planie koncertina, jest napchana do rzeki, także każdy, kto próbuje do niej wejść, on często nie jest widoczny, on jest pod powierzchnią wody, w trzcinach i obojętnie, czy jest to człowiek, czy zwierzę, bardzo łatwo tam stracić życie. Za tym płotem metalowym naszym, który jest naszą narodową chlubą, polską zaporą, nie jest Białoruś, tam jeszcze jest ponad metr polskiej ziemi. I jak widzicie, ludzie, którzy tutaj stoją, oni stoją na polskiej ziemi, oni dotykają tego płotu. Prawo jest takie, że jeżeli ktoś na naszym terytorium prosi o ochronę międzynarodową, to funkcjonariusz Straży Granicznej powinien taki wniosek przyjąć i powinna rozpocząć się procedura sprawdzająca, czy ta osoba na tą ochronę międzynarodową w Polsce zasługuje, czy nie, czy powinien być deportowany do swojego kraju. Jakby ta procedura to wyjaśnia, robi to Urząd do Spraw Cudzoziemców i dopiero na końcu tej procedury jest wydawany wniosek pozytywny lub negatywny, w zależności od tego, jak ta procedura zostanie przeprowadzona. Te osoby, które widzicie, prosiły, krzyczały, że chcą ochrony międzynarodowej w Polsce w obecności funkcjonariuszy i nikt od nich takiego wniosku nie przyjął. Nie wiem, ja kojarzę twarze tych osób, ponieważ oni piszą do nas na numer alarmowy. W dużej mierze to są osoby nieletnie, to są dziewczyny 16-17-letnie z Somalii, których teraz na granicy jest kilkanaście. Czasami jest ich więcej, przy jakimś słupku czasami mniej. Mamy duże podejrzenia, że jest to element handlu ludźmi i dzieją się tam bardzo trudne, przemocowe rzeczy, których te osoby, które tam się znajdują, meldują. Ja oprócz tego, że jeżdżę do lasu i obsługuję interwencje, siedzę też na telefonie alarmowym.
I powiem Państwu, że to jest taki ładunek krzywdy. Ludzie wysyłają nam zdjęcia, gdzie zostali pobici przez polskie lub przez białoruskie służby, pogryzieni przez psy. Podczas pushbacku są zabierane ich rzeczy, tłuczone telefony. Część z tych ludzi spędza w lesie więcej niż miesiąc. A, jeszcze jedną rzecz chciałabym Państwu wyjaśnić, bo za tym naszym płotem i za tym kawałkiem jeszcze polskiej ziemi zaczyna się Białoruś, ale to strona białoruska wygląda zupełnie inaczej niż Polska. U nas domy często są bardzo blisko tego płotu. Na Białorusi jest jeszcze pas ziemi, która się nazywa... Znaczy tak, uchodźcy mówią na to tak naprawdę strefa śmierci, ponieważ kilkaset metrów dalej jest kolejny płot, zasieki białoruskie, które są pozostałością z czasów sowieckich i ta część pomiędzy naszym płotem a tymi zasiekami to jest strefa militarna na Białorusi. Tam nie ma wstępu żaden cywil, jest ona przez służby białoruskie cały czas patrolowana. I oni wpuszczają tam ludzi, którzy idą z Mińska i chcieliby dotrzeć do Europy, ale już ich nie wypuszczają. Mają bardzo... Kiedy byliśmy pod tymi słupkami, my spędziliśmy ostatnie 2 tygodnie w pobliżu tych słupków, ponieważ chcieliśmy dopilnować tego, żeby od tych dzieciaków zostały przyjęte wnioski. Była taka sytuacja, kiedy te dzieciaki podbiegły do płotu i powiedzieli, że idą służby białoruskie, być może, żeby ich pobić i że oni się boją. My zaczęliśmy krzyczeć, żeby zostali przy płocie. Ten fragment przy płocie jest widoczny dla naszych kamer, dla kamer polskich, gdzie jest tam operator w Białymstoku i ogląda cały czas, co się dzieje na różnych tam punktach granicy. I zaczęliśmy do nich krzyczeć, żeby zostali przy płocie, żeby pod żadnym pozorem nie odchodzili od płotu. Ale w momencie, kiedy pojawili się Białorusini, to dzieciaki w ogóle przestały nas zauważać, jak takie bezwolne owce. Zrobili wszystko, co Białorusini kazali. Zebrali ich, gdzieś porozrzucali po innych słupkach, z częścią straciliśmy kontakt. Także my po prostu widzieliśmy, jak coś się w tych ludziach zamraża w takiej sytuacji. To było naprawdę potwornie trudne. Ogólnie to też chciałam powiedzieć, że ja tutaj siedzę i jak próbuję opowiedzieć to wszystko, co się zdarzyło przez te 3 lata, jest to takie właśnie surrealistyczne i abstrakcyjne, bo wiem, że ja wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam i też bardzo trudno byłoby mi zrozumieć. Ja razem z Piotrem i z przyjaciółmi zajęliśmy się, tak jak Piotr opowiadał, zajęliśmy się pomocą w identyfikacji zmarłych, w poszukiwaniu osób zmarłych. Pierwszą osobą, której Piotr pomógł, to już zmarłą, ale rodziną osoby, to była rodzina chłopaka z Iraku. Dla mnie pierwszą osobą zmarłą była Mahlet, 28-letnia Etiopka, której towarzysze poszli prosić o pomoc, kiedy jeszcze żyła i zostali pushbackowani na Białoruś. W międzyczasie Mahlet zmarła i razem z Piotrem trafiliśmy na jej ciało pod Hajnówką, 40 metrów od drogi, kiedy wezwaliśmy policję i przyjechał zespół pogotowia, aby stwierdzić zgon. Przychodzili koło nas ludzie z dziećmi, dzieci jeździły na rowerkach, ludzie szli z psami na smyczy i to było takie naprawdę bardzo, bardzo dziwne zetknięcie różnych światów. Ja znalazłam 4 ciała na granicy, moi przyjaciele często więcej, także to zostanie z nami na zawsze. Przez to, że widzieliśmy te ciała, wiemy, że każdy pushback, nawet osoby w dobrym stanie, może skończyć się śmiercią. Może się skończyć śmiercią czy po stronie polskiej, czy po stronie białoruskiej. Także jakby staramy się robić wszystko, żeby do tego nie dochodziło. I to, o czym mówił Piotrek, to też jest trudne, bo powinien działać jakiś system, jakieś systemowe rozwiązania. Wiemy, że kiedy ktoś nas tutaj w Gdańsku okradnie, możemy iść na policję albo pobije, możemy iść na policję i to zgłosić. Ci ludzie nie mają żadnych praw. My, kiedy zgłaszamy przypadki
też przekroczenia na przykład prawa przez funkcjonariuszy, te sprawy są umarzane. Kiedy jakiś czas temu, bodajże we wrześniu zeszłego roku, w październiku, nasz przyjaciel też z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego i wolontariusze poszli do lasu posprzątać obozowiska, bo sprzątamy las, żeby nie zostały w Puszczy Białowieskiej rzeczy po uchodźcach, żeby nie śmiecić po prostu w puszczy. 50 metrów od niego został oddany strzał przez funkcjonariuszkę Straży Granicznej, ponieważ ona się pomyliła. Ona myślała, że idą uchodźcy. Mariusz jest osobą brodatą, drugi wolontariusz też był osobą, która miała brodę, czapkę. My też chodzimy do lasu ubrani w takie dosyć maskujące ubrania, żeby nie było nas widać, kiedy niesiemy pomoc. I to pokazywało też, co się dzieje, kiedy nas nie ma, że po prostu można sobie do kogoś strzelić. Zgłosiliśmy tą sprawę na policję, do prokuratury. Nie wiemy, czy będzie umorzona, czy nie. Jest bardzo dużo nieprawidłowości. To, co powinna zrobić policja, czyli na przykład zabezpieczenie broni, nie zostało zrobione. Nie wiemy, z której broni został oddany strzał. Okazało się, że funkcjonariuszka prawdopodobnie miała jeszcze jakąś prywatną broń ze sobą. Także jakby mamy wrażenie, że walczymy z wiatrakami po prostu i ludzie też mają wobec nas dosyć duże oczekiwania. Dostajemy informacje, zróbcie to, napiszcie do tego. My nie mamy siły. Ja mam 2 małych dzieci, które płaczą, kiedy wychodzę, bo nie mam dla nich po prostu czasu. Jestem albo w lesie, albo siedzę na telefonie alarmowym, a kiedy siedzę na telefonie alarmowym, to nie słyszę, co się wokół mnie dzieje, bo cały czas dostajemy zgłoszenia. I nawet jeżeli jestem w domu, to tego czasu moim dzieciom nie mogę poświęcić. Mam wrażenie, że jest po prostu nas malutka garstka, a potrzeby są olbrzymie i to też jest dosyć przytłaczające. Jakby wszystko wydaje mi się, że można obserwować w różnych aspektach i to, co my widzimy tutaj, widzimy z własnej perspektywy, ale też widzimy, jak się zmienia rzeczywistość. Kiedy Piotrek opowiadał o strażnikach granicznych, którzy na początku za własne pieniądze kupowali batony czy pieluchy dla dzieci, to był początek. Teraz, wczoraj nasza znajoma najechała na sytuację, kiedy syryjski albo jemeński uchodźca był kopany w brzuch przez strażnika. Także ta przemoc eskaluje, my to widzimy. Widzimy, że jest coraz gorzej i jesteśmy w jakimś punkcie. Za miesiąc, za 2 miesiące będzie jeszcze gorzej. Ja mam wrażenie, że to naprawdę prowadzi do czegoś bardzo, bardzo złego. Tak, jeszcze chciałam opowiedzieć o kilku rzeczach, których często ludzie z reszty Polski nie wiedzą. My mamy, myślę, że grubo powyżej 1000 każdy z nas interwencji ze sobą. Ja nigdy w życiu nie czułam zagrożenia ze strony ludzi, którym pomagam. Nikt nie rzucił we mnie płonącą gałęzią, kamieniem. Nigdy nie bałam się zostać sama, czy z chłopakami, czy z dziewczynami, którym pomagam. Nigdy nie miałam takiego poczucia, że ktoś mi tam zrobi krzywdę. W zeszłym tygodniu ujawnialiśmy 8 ludzi z Etiopii. Tam to była trudna też sytuacja, bo ci ludzie byli 45 dni w lesie. Oni poprosili nas, żebyśmy pomogli im dostać możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. Byli świadkami na Białorusi sytuacji, kiedy Białorusini jednego chłopaka za ręce przywiązali do samochodu i ciągnęli, ponieważ był w Polsce i został cofnięty. Powiedzieli, że każdego, kto wróci na Białoruś, spotka ta sama sytuacja. I ci chłopacy z Etiopii potwornie bali się pushbacku. Powiedzieli, że my im powiedzieliśmy, że żeby złożyć wniosek, muszą podpisać dokumenty, my musimy zadzwonić na Straż Graniczną, która przyjedzie i zabierze ich albo na placówkę, albo jeżeli uznają, że nie, bo tak się też dzieje, to mogą trafić na Białoruś. I ci chłopacy nie wiedzieli, co zrobić, bo nie było żadnej alternatywy. Albo zaryzykowaliśmy i oni rzeczywiście trafili do ośrodków,
ale potwornie się tego bali. I oni opowiadali, że 45 dni byli w tej strefie, w tej systemie, skończyło im się jedzenie, jedli jedną czekoladę na 8 osób, dzielili dziennie. I to są takie historie, gdzie my widzimy, ja chciałam powiedzieć, że my przynieśliśmy im pakiety żywnościowe. Ci chłopacy naprawdę byli potwornie głodni, potwornie chciało im się pić. Oni te pakiety otworzyli, tam były takie chlebki Wasa, na pewno kojarzycie te materacyki. Oni je połamali i zaczęli nas częstować. Ja mówię, hej, ale ja mam w domu pełno jedzenia. I ten chłopak mówi, ale nasza kultura jest taka, że się zawsze dzielimy. I powiem wam, że to jest bardzo trudno, bo takich momentów, które człowieka rozbijają na atomy, jest mnóstwo. Wtedy, kiedy zrobiłam to zdjęcie, udało nam się doprowadzić do tego, że na około 50 osób, które jest w okolicy tego słupka, Straż Graniczna przywiozła 15-20 woreczków z jedzeniem i ja się musiałam odwrócić, bo dziewczyny rzucały się ze śmiechem sobie na szyję. To są dziewczyny, które są gwałcone po tamtej stronie granicy, dlatego że dostały woreczek z jedzeniem. Jakby nie wyobrażam sobie, jak my możemy do takich rzeczy jako ludzie po prostu doprowadzać. Nie wiem, myślę, że to na tyle, bo chyba nie będę w stanie więcej gadać. Idea tej konferencji, tego spotkania, tego przedsięwzięcia, bo to nie tylko konferencja jest taka, że ja od wielu, wielu lat już pracuję z dekolonizacją, czyli jakby z taką dekonstrukcją porządku, w którym jesteśmy, jakkolwiek go rozumiemy. I ta dekonstrukcja jakby odbywa się na bardzo wielu poziomach, stąd też jest takie zróżnicowanie osób prelegenckich, które zaprosiłam. Są osoby, które zajmują się stricte sztuką, które piszą o sztuce, czyli zajmują się teorią sztuki. Są osoby, które zajmują się przestrzenią muzealniczą. Są osoby, które są osobami artystycznymi i jakby tworzą w tej przestrzeni praktycznej. Są osoby artywistyczne, czyli jakby łączą sztukę z aktywizmem i są takie osoby jak wy, czyli osoby, które są osobami aktywistycznymi i które znalazły się w bardzo takim trudnym dla siebie położeniu. My wspieraliśmy, my z miasta, z Torunia wspieraliśmy osoby aktywistyczne, zresztą cały czas wspieramy. Robiliśmy to w taki sposób, w jaki mogliśmy robić, czyli po prostu wychodziliśmy na ulicę, robiliśmy jakieś takie akcje uliczne, też przypominając o was, bo upominaliśmy się nie tylko o osoby uchodźcze, czy osoby w drodze, ale osoby aktywistyczne, które naprawdę dostały bardzo mocno po głowie od społeczeństwa, bo słyszeliśmy, jakie były komentarze. I to nie tylko były komentarze takie bardzo negatywne dotyczące osób uchodźczych, osób w drodze, tylko do was one też były kierowane. No i też od państwa. Poza tym no to są takie bardzo graniczne, mocne przeżycia, z którymi wy właściwie zostaliście sami. Bo nie wiem, czy macie jakieś wsparcie psychologiczne, czy jeśli macie, to sobie to sami zorganizowaliście. Nikt wam nie pomógł. Państwo przeszkadza, nie pomaga, przeszkadza. Wszyscy mieliśmy taką nadzieję na tą właśnie dekolonizację, czyli na tą poprawę również tego, co się, na tą poprawę sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ja miałam przynajmniej taką nadzieję po zmianie rządu. A nic się nie wydarzyło, przecież jakby dostajemy informacje od was, tak? Ja siedziałam za waszymi plecami teraz i widzę, że cały czas po prostu jest gorąca linia, tak? Kasia tłumaczy, wrzuca w translator, tłumaczy z języka arabskiego, więc to się cały czas dzieje, tak? I mnie bardzo zależało też na tym, żeby przyjechały osoby, które są totalnie utopione w praktyce, tak totalnie.
Dlatego się zwróciłam do Was. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów właśnie dołączyli Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Dawid Weisbrot, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Basia Esz, a w taki sposób wspierają mnie również Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Ewa Wdowiak, Marta Wieszczycka, Magda Czarkowska, Magdalena Klemensowicz, Anula Dmytruszyńska, Katarzyna Szatyłowicz, Gosia Drozd, Agata Bonenberg, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Anita Głowińska, Magda Górak, Iza Brodnicka, Justyna Rochon, Michał Słowik, Wojtek Trzciński, Katarzyna Mielec, Mirosław Rybałtowski, Marek i Magda z Torunia, Kryśka Zdziechowska, Joanna Przewłocka, Wojtek Buczyński, Magda Zielińska, Karolina Górecka, Tomasz Czech, Anna Oryńska, Marita Adamska, Ewa Schmidt-Mendoza, Maciej Jasiuczenia, Wiola Hitro, Anna Domanowska, Andrzej Klos, Ludmiła Śliwieńska, Anna Mazan, Małgorzata Majewska, Mateusz Myśliwski, Monika Uziębło, Ania Rabczyńska, Agnieszka Laska, Dorota Gabała, Zofia Malcher, Agata Sulikowska-Dejena, Ola Okońska, Katarzyna Pasek, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Hubert Zadrożny, Dariusz Grochal, Paweł Podkościelny, Tomasz Niechoda, Basia Andrysiak, Tomasz Białecki, Magdalena Babral, Marta Sikora, Kasia Kruszewska, Adhina Jędrzejczyk, Aga Lys, Wioletta Wojtasiak, Marta Białobrzeska, Piotr Dąbek, Agnieszka Grondas, Iwona Skoneczna, Agnieszka Wolska, Blandyna Domagała, Małgorzata Pietrowska, Irma Czerwińska, Gosia Adamczyk, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Bartosz Romanek, Ewa Tarasewicz, Marcin Pyrzyk, Wawrzyniec Mąkinia, Aleksandra Lipowska, Katarzyna Więciorek, Basia Madej, Agnieszka R. Jobda, Marta Leśniak, Sandra, Joanna Poziemska, Agata Drummond, Marlena Fatyga, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Joanna Karbowska-Bebel, Anna Mrowiec, Bogna Badowiec, Dawid Weisbrot, ABCD, Olga Łojewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Dorota Lubiewska, Jacek Chlebowski, Joanna Tyszczuk, Jakub Bielikowski, Hanna Kotowska, Maria Szyszko, Genowefa Nowak, Maciej Żurek, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Helena Szlezak, Krystyna Kozioł, Anna Kopydłowska, Dariusz Dudojć,
Jolanta Malinowska, Błażej Marciniak, De Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Kasia Skakki, Joanna Niebieszczańska, Bożena Nowak, Piotr Szyndlarewicz, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Anita Poddębniak, Marcin Pankał, Stanisław Choeft, Anna Pasikowska, Krystyna Lasota, Agnieszka Będkowska, Jadwika Jędryjas, Jolanta Tomczak, Marzena Jaszczak, Marzena Potepa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Maciej Śliwa, Jola Barabasz, Adam Drabent, Katarzyna Dąbek, Krzysztof Dziedzic, Jacek Czernik, Tomasz Szczechowiak, Alina Geniusz-Siuchnińska, Andrzej Marszałek, Tomasz Zduński, Dorota Podgórska, Beata Sujka, Piotr Celiński, Katarzyna Frejlichowska, Anna Dormajer, Andrzej Dunaj, Ścibor Zawiślak, Stanisław Baran, Marek Durski, Anna Langowska, Robert Wieckowski, Maria Noska, Urszula Keczma, Adam Czarny, Łukasz Kostka, Janusz Bójko, Paweł Smater, Agnieszka Kurzyńska, Wiesława Grecka, Basia Esz, Beata Walatek, Teresa Fulbiszewska, Agnieszka Barszczewicz, Maria Antolak, Ewa Szczepankiewicz, Adam Myk, Janusz Gierucki, Dariusz Cygert, Tobi, Majka Duczko, Agnieszka Wrzaskowska, Anna Guzek, Karol Stańczyk, Anna Smenda, Arkadiusz Malewicz, Małgorzata Kłoszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Staszewska, Witold Ściślak, Miszka Otlowski, Jerzy Machnikowski, Arwo Pole, Maciej Reputakowski-Madej, Beata Piechocińska, Paweł Paceński, Patrice Senekal, Michał Kowalówka, Mateusz Wojak, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Karolina Baca-Pogorzelska, Lelek z 200, Danuta Dowiat, Gabriela Wiktorowicz, Krzysztof Mleczek, Robert Gola, Julita Białobłocka, Małgorzata Maj, Andrzej Rożdżeński, Ewa J.P., Katarzyna Szastok, Klara Półmrok i Iwanka Sudek. W ostatnim czasie jednorazowymi wpłatami na portalach Subpi i Buy Coffee wsparli mnie Maria Duczko, Luiza Schubert, Ewa, Danuta Rakowska, Marzena Podurgiel, Urszula Onichowska, Maciek Tarmas, Luba, Jadwiga Lewczuk. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.